Witajcie moi drodzy. Jest sobota rano, 26 kwietnia, jak dla was to nagrywam. I dlaczego to nagrywam? Dlaczego nagrywam materiał w sobotę, kiedy tak naprawdę niczego nie planowałem. Planowałem sobie siedzieć, grać w Harry Pottera, znaczy w Hogwarts Legacy i nie robić zupełnie nic. Ano dlatego, że po raz kolejny potwierdziło się, że warto wspierać polskie firmy, warto poświęcać im swój czas antenowy, poświęcać im swój czas i to się opłaca, jest obopólna korzyść. Ja poświęcam czas i dostaję jakiś produkt, a wy dostajecie recenzję produktu i producent dostaje ekspozycję. Win, win, win. Nie ma tutaj stratnych. To, co widzicie za mną tutaj, to nieprzypadkowo jest takie logo na telewizorze teraz, dlatego że na ostatnim streamie, kiedy pracowałem z pisaczkami, nie wiem czy pamiętacie, pokazywałem wam pisaczki, playmarkery od AK, nagle napotkałem jeden mały problem. Ja sobie odkładam te pisaczki gdzieś, muszę zrobić jakieś coś na te pisaczki. Na razie odłożymy je tutaj. Firma Hobbyzone odezwała się do mnie w piątek po streamie, ponieważ gdzieś tam okrężnymi drogami dotarło do nich, że hej, jest taki ten ziomeczek, z którym współpracujecie od właściwie, o matko, wielu lat. Bliżej lub dalej współpracujecie. Mam ich produkty, całą ścianę produktów ich mam. Wszystkie moje farbki, jak wiecie, są na wieszaczkach i na stojaczkach od Hobbyzona. No i poinformowali, że szukałem jakiegoś rozwiązania. No i takie rozwiązanie mi zaoferowali. Powiedzieli mi, że hej, mamy taki nowy produkt, zobacz sobie go. Będziesz miał go jako jeden z pierwszych ludzi, którzy będą mogli położyć na nim łapki. Zobacz, oceń, daj znać. No więc to robię. To jest właśnie recenzja produktu. Dokładnie wam przeczytam. Jeśli gdzieś jest... nie jest nawet napisane, słuchajcie. Myślałem, że przeczytam sobie z naklejki, a tu nie ma naklejki. To jest recenzja dużego stojaczka na pisaki różnego rodzaju od hobbyzone.pl. Zapraszam. Z reguły na tych ich produktach tutaj gdzieś jest naklejka pokazująca, co to jest za produkt, numer kodowy i tak dalej, no ale jak widzicie, nigdzie nie ma takiej naklejki. Jest to produkt zupełnie świeży. Otwieramy. Jeśli mogę tylko coś jeszcze powiedzieć, to, że produkt przedopakowany w tak grubą warstwę folii bąbelkowej, że to jest szok. Nie ma opcji, żeby coś się wam zepsuło. Nie dość, że pudełko jest oklejone folią bąbelkową, to jeszcze sam produkt w środku ma dużo folii bąbelkowej, no i tak naprawdę tutaj nie ma się co popsuć. Nawet jeśli się coś by ukrychnęło, no to można sobie to skleić, bo to wszystko jest, wiecie, HDF. Dobra, zerknijmy sobie, pozbądźmy się folii i zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy instrukcję. Nazywa się to Modular Organizer OM18, więc czegoś takiego szukajcie sobie na stronie. No i oczywiście ja pozwolę sobie tutaj go poskładać. Rzucę wam kamerkę, będziecie mieć dwa ujęcia na składanko. Przesunę tutaj ten statyw. Będziemy sobie składać i jeżeli znajdę coś, o czym chciałbym powiedzieć, to wam o tym powiem. A tak w ogóle, to po prostu będziecie mogli zobaczyć, jak to składać i czy nie jest to dla was zbyt skomplikowane. Więc biorę się do roboty, tylko najpierw porozkładamy sobie rzeczy. Przede wszystkim porozkładamy sobie chyba bazę. To są nasze boczki, które ładnie się odpinają. Aha, i oczywiście wam tego nie pokazuję. To są boczki, gdzie musimy oczyścić sobie krawędzie. To jest front. Nie, to jest tył, back. To jest back, to jest front, żeby nie było nic napisane na nim. Aha. I zwróćcie uwagę, że frontowa część jest troszeczkę wyżej niż tylna, więc te pisaczki będą leżały pod pewnym kątem, co jest dobre, bo będzie ładniej widać. To jest pewnie, to są plecki, więc to też sobie położę tutaj. A to jest dół. Czyli to jest dół, ok. Czyli to jest dół, no bo mamy ładny Hobbyzone, gdzieś tam będzie to pewnie widać. A to jest góra, którą założymy na górę. Dobra. Biorę sobie nożyk i patrzę, co tutaj trzeba jeszcze powycinać. Trzeba powycinać to na pewno.
żeby to ładnie wyglądało. Ok. A, tutaj to było. Tak. Tak. I teraz to tu. A to na sam koniec. Ok. Czyli pierwsze, drugie. Ale to musimy gdzieś tutaj wmontować klej. Wykorzystam sobie klej od Army Paintera. Dlatego, że jest w małej, sprytnej buteleczce. I jest dość rzadki. Wszystko ustawiamy tak dosyć symetrycznie, żeby z dwóch stron wystawało tak samo. Ciach. Dobra, teraz położymy klej tu. Trochę nam się kleju wycisnęło, zaraz sobie to naprawimy. Ach, te erotyczne dźwięki pierdzącego kleju. Ok. O, tam się jeszcze coś wyciekło. Zasłoniłem sobie, ale dobra, to my sobie to zaraz poczyścimy, ale najpierw złożymy całość, żeby nam się tutaj już zasychało. Ok. I technicznie mamy pudełeczko skończone, tylko jeszcze musimy przykleić ładne plecki. Czyli musimy wkleić to, aby od przodu to wszystko bardzo ładnie wyglądało. Ale wiecie co? Ja sobie to przykleję na superglue, bo to może być złapane szybko i przy okazji złapie mi całą konstrukcję. Więc ja wiem, że tam w instrukcji jest, żeby to kleić wikolem wszystko, ale to będzie odstawało. Ciach. I teraz szybko przyciśniemy. Jedną ręką przytrzymuję, żeby się łapało elegancko, a druga ręka może pójść. O. No i teraz co? Teraz chusteczka
wytrzemy ten delikatny tutaj wyciek kleju, który troszeczkę nieostrożnie zrobiłem, troszeczkę za dużo. Mi to zupełnie nie będzie przeszkadzać, ale wy jak chcecie skleić sobie tak super estetycznie, to musicie uważać, albo patyczki do uszu jakieś i ten squeeze out sobie zabrać, albo w ogóle nie nakładać tak dużo kleju. No tu jeszcze w jednym miejscu mam. O. No i proszę, złożone. Teraz wikol będzie sobie wysychał, a reszta będzie po prostu sobie, nie wiem, czy no będzie wysychało, a super glue zapało mi i tutaj wszystko ładnie trzyma mi kształt. Więc teraz szybciutko pokażę Wam tak naprawdę, jak tego używać. Dostałem informację, że wszystkie pisaki, które są do tej pory, na przykład od AK, one wchodzą bez problemu, bo tutaj z drugiej strony mają końcówkę, że tak powiem, czystą i tam nie ma żadnej jeszcze skówki, więc możemy sobie je bezproblemowo tutaj powkładać. One będą sobie leżeć. O, moje metaliki. Położę sobie z drugiej strony, albo tutaj mam 3. O, akurat mam 3 chyba. Nie, jeszcze białe powinien być. Mam tutaj właśnie, o, pisaczki. I ten jeszcze jeden biały pisaczek położę sobie tu na przykład. I wszystko fajnie. Je możemy wyciągać bez problemu. Natomiast problem zaczyna się, uwaga, którą dostałem od Hobbyzona, to jest to, że te skówki, które są do zabezpieczenia przed niepotrzebnym pompowaniem, one mogą spadać. Więc zobaczmy, czy faktycznie one mogą. No, możemy je sobie wytrącić i one tam zostaną w środku. Więc może lepiej je sobie po prostu od razu zdjąć, żeby sobie pisaki leżały bez nich. Ja i tak będę je trzymał osobiście. No faktycznie, trzeba uważać wyciągając, bo się zaczepia. Więc te końcóweczki trzeba sobie po prostu powypinać. Moi drodzy, tak jeszcze nagrywając te wszystkie beauty shots, zauważyłem jedną rzecz w tym stojaczku, że bardzo fajnie, i chyba o tym wspomniało Hobbyzone do mnie, że można też pisaczki, jeśli nie chcecie gubić tych zatyczek, zostawić je tyłem i z zatyczkami, tymi skówkami dodatkowymi. Wtedy po pierwsze widać kolory, a po drugie nie będą się one zsuwać w ogóle z pisaczków, więc to też jest jakieś rozwiązanie. No i dodatkowo jeszcze pozostaje pisaczki, te metaliki wszystkie. Wszystkie te pisaki AK mają na czubkach po prostu odrobinę miejsca, żeby ten kolorek tam wrzucić, więc to sobie zrobiłem, że pokolorowałem sobie czubki, żeby widzieć dokładnie jaki kolor, żeby nie musieć machać. No i teraz czekam na wypełnienie, aż Stagraf mi wyśle resztę pisaczków, aż w końcu dostawa przyjdzie i będę mógł zapełnić cały sobie stojaczek wszystkimi pisakami. Jak widzicie, złożenie tego zajęło dosłownie kilka minut. Młotek chyba jest potrzebny po to, żeby powbijać ewentualne piny, żeby połączyć to z innymi, czy magnesy, z innymi elementami, tak, z magnesy. Magnet installation, tak. Żeby magnesy tutaj powpinać. Zobaczcie, są takie dziurki montażowe, żeby powpinać magnesy, że jak postawicie jeden element na drugim, to one klik, zaskoczą i będą dokładnie w tym samym ułożeniu. Moje markery teraz będą miały bardzo fajny porządek. Dlaczego zamówiłem sobie, dlaczego poprosiłem o większe pudełko? Dlatego, że zamówiłem cały zestaw tych markerów dla dzieciaków moich, żeby one mogły sobie też wygodnie rysować, kolorować modele, ponieważ to jest, uważam, dobry taki gateway dla dzieciaków, żeby mogły sobie liznąć trochę tego klimatu malowania, kolorowania modeli, a później po prostu przejść na wyższy poziom i malować sobie po prostu modele zwykłymi farbami. I tym bardziej dlatego playmarkery są dobre, bo to są takie naprawdę pędzle. I one troszeczkę bardziej przypominają faktyczny pędzel i zachowaniu, i w pracy z nim. A stojaczek jak najbardziej, zobaczcie, fantastycznie wygląda. No jestem zadowolony. Bardzo dziękuję firmie Hobbyzone za udostępnienie mi tego stojaczka. Zaraz wyląduje tutaj obok moich Army Painterów. Będzie jako kolejna rzecz, która będzie tutaj w ciągłym użytkowaniu, podręcznych rzeczach. Właściwie wszystko teraz już mam pod ręką, bo właściwie każdą farbkę mogę sięgnąć ręką, ale teraz pisaczki będą jeszcze bliżej i nie będą musiały być w tandetnym pudełeczku po Ferrero Rocher. Mogą być właściwie... tak, Hobbyzone zrobił mi dzień.
i mam fajne pudełeczko. Także zapraszam Was, nie znam ceny, cenę musicie sobie sprawdzić na stronie, ale jak tylko będę miał linka i wszystko, to Wam dam wszystko w opisie, tam poszukajcie. Ja jeszcze raz z całego serca dziękuję firmie Hobbyzone, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu. Cześć. Nagle napotkałem jeden mały problem i oto sytuacja. I tutaj muszę wrzucić siebie, jak szukam na streamie miejsca na pisaki, a jeśli tego nie wrzuciłem i widzicie mnie teraz, mówiącego, że mam sobie to wrzucić, to znaczy, że zapomniałem po raz kolejny coś zrobić. Ale miejmy nadzieję, że pamiętałem.